Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj podpowiem Wam, jak zrobić sobie szybko takie lany chrust, lane faworki. Powiem Wam, że jest to przepis bardzo łatwy, bardzo szybki, także jak żeście zapomnieli kupić sobie coś słodkiego, to na pewno ten przepis będzie dla Was. Ja to będę robić taki blender kielichowy. Do tego blendera wylewam pół szklanki mleka, najlepiej mleka 3,2. O. Do tego dodaję 2 jajka, powinny być średnie, słuchajcie, ja mam elki i tutaj właśnie będę oczywiście Wam pokazywać, jaką powinno mieć konsystencję ciasto, bo wszystko właśnie zależy od tego, jakie będziecie mieli jajka. Do tego kilka kropelek jakiegoś olejku. Ja mam olejek cytrynowy. O, tak. Do tego, słuchajcie, dodamy szklankę mąki. Mąka najlepiej tortowa, bo ona musi być taka właśnie lekka. I dopiero teraz przesiewamy tu mąkę. Nie przesiewajmy mąki wcześniej, bo jak przesiejemy mąkę tu do tego naczynia, to ona wtedy się spulchni i okaże się, że nie macie szklanki mąki, tylko troszkę mniej. Więc dopiero teraz tu i tu przesiewamy mąkę. Chodzi o to, żeby nam się nie porobiły grudki. Ona nam się po prostu lepiej połączy, bo jak porobią Wam się grudki, będzie Wam ciężko przelać później chrust, czy to przez woreczek, czy przez butelkę plastikową, co tam będziecie mieli. Mąkę mamy przesianą. Dodajemy proszek do pieczenia, słuchajcie, taką naprawdę płaską łyżeczkę, małą płaską łyżeczkę, bo jak dacie za dużo, będzie czuć po prostu proszkiem do pieczenia. I na sam koniec 3 łyżeczki spirytusu albo rumu lub wódki, jeżeli nie macie, to 2 łyżeczki octu takiego 6%. I teraz musimy mieć troszkę więcej mleka, gdzieś tutaj z boku albo mąki, bo tak jak mówię, wszystko zależy od tego, jakie będziecie mieli jajka. I to blendujemy, nie napowietrzamy, tylko do tego, żeby to nam się wymieszało i żeby nie było grudek. No, już zblendowałam, to naprawdę trwa chwilę. Zaraz Wam pokażę, jaka powinna być konsystencja. Nic nie dodawałam, u mnie było w sam raz takiej gęstej śmietany. Jak będzie za rzadkie, to będą Wam wychodzić takie bardzo cieniutkie. Jak będzie troszkę gęstsze, to ten lany chrust wyjdzie Wam po prostu troszkę grubszy. Także tu wszystko zależy, jaki lubicie. I teraz tak, jeżeli w ogóle będziecie mieli za rzadki, to może być tak, że nie wyjdzie Wam chrust, tylko wyjdą Wam takie jakby takie skwarki na oleju będą się robić. One tak mniej więcej będą wyglądać. Także musi mieć tą swoją konsystencję. Nie może być za rzadkie. Chyba lepiej, żeby było troszkę gęste niż za rzadkie. I teraz ja mam butelkę. Taką gdzieś kupiłam butelkę z dzióbkiem, ale mówię, może być to też rękaw cukorniczy. Możecie mieć taką zwykłą butelkę od wody i po prostu zrobić dziurę w zakrętce. Też może być. Można zrobić z 2 porcji, ale ja nie będę robić więcej, dlatego że ja już dzisiaj będę jeszcze piekła. Więc mi tyle po prostu słodkości wystarczy, ale możecie to zrobić razy 2, razy 3, jak tam Wam potrzeba. Jeżeli będziecie mieli grudki, to musicie zwrócić uwagę na to, że też Wam to nie będzie chciało wyjść. Dlaczego? Już Wam pokazuję.
grudka stanie tu i już nie wyciśniecie. Już będzie ten lany chrust brzydki. Tak samo nie wyciśniecie, jak będziecie mieli w worku. Jeżeli zrobicie, bo trzeba zrobić malutką dziurkę, to też wam stanie tutaj właśnie mąka i nie wyciśniecie tego i wyjdą wam nie lany chrust, tylko słuchajcie, wyjdą wam takie skwarki. Dobra. Najlepiej teraz, żeby dać ciastu troszkę odpocząć, to znaczy co? Nie dotykamy ciasta, nic nie robimy, dajmy mu z 10-15 minut, tak samo właśnie jak powinno się robić z ciastem naleśnikowym. One musi nam troszkę odpocząć, żeby z mąki się wszystko to, co dobre, zaczęło uwalniać. No, po około 10 minutach, jak nam ciasto odpoczęło, musimy je jeszcze raz strzepnąć tak, żeby one się wymieszało. Patelnia, najlepsza patelnia. Panie, które będą piekły pierwszy raz, to mała patelnia. Na patelni nie więcej niż 3 cm oleju. I słuchajcie, nic nie robimy, tylko teraz wylewamy. Ja robię to na małej patelni, bo chcę po prostu zrobić takie jakieś większe kółeczka. Smaży się bardzo szybko, więc uważam, że pojedynczo takie zrobić jest po prostu lepiej niż kilka i nam się po prostu spalą. W przepisie nie ma cukru i jest to celowe, po prostu, bo te panie, które słabiej będą sobie radzić ze smażeniem, żeby im się po prostu nie przypaliły. Jeżeli nie ma cukru, one się tak szybko nie przypalą, a i tak później obsypujemy bardzo obficie, jak to się nazywa, cukrem pudrem. I smażymy na brązowy kolor, patrzcie, po jednej i po drugiej stronie. To trwa dosłownie chwilę. Także bardzo łatwy, smaczny deser. Wyciągamy na papier taki kuchenny do odsączenia. I już. Patrzcie, widzicie? Bardzo szybko. Jeżeli będą takie chudziutkie zrobione, to będziecie mieli je naprawdę jak chrust. One będą takie chrupiące. Jeżeli zrobicie sobie grubsze, to one już takie chrupiące nie będą. I tak robimy wszystkie chruściki. No i jak widzicie, ja już praktycznie kończę i chciałabym wam coś jeszcze powiedzieć na sam koniec. Tu wyszły mi 2 talerze, jeszcze troszkę tutaj już gdzieś zniknęło. Patrzcie, wielki talerz chrustu, tutaj drugi, jeszcze ze 2-3 upiekę. I teraz tak, jeżeli zrobicie grubszy chrust, tak jak jest tutaj, bo ja mam tu grubszy, a tu sobie zrobiłam chudszy, 2 rodzaje. Ten grubszy chrust, on będzie taki, nie będzie taki chrupiący, ale pycha. Chociaż też te takie bąble są chrupiące. A ten, który zrobicie taki bardzo cieniutki, on, nie wiem czy to słychać, on będzie bardzo chrupiący. Także wybór należy tylko do was, jaki chrust sobie zrobicie. Czy to będzie ten grubszy, czy to będzie ten chudszy. I co nam tylko zostaje? Nic innego, jak tylko, kochani, posypać obficie cukrem pudrem i zajadać. W ciągu kilku chwil macie 2 duże, bo to są duże talerze takie obiadowe chrustów. Tylko szklanka mąki, 2 jajka, pół szklanki mleka, troszkę spirytusu i proszek do pieczenia. Także bardzo smaczne. Jak wam się przepis, kochani, podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnym przepisie. Patrzcie, takie ładne chruściki wychodzą.
I biorę się jeszcze jeden. Patrzcie, no pełno, naprawdę pełno. Troszkę zamieszać o. No tak jak mówiłam, to już końcówka i... Także do zobaczenia, kochani. Pa, pa!